Cześć fajni ludzie, witajcie na kanale. Wczoraj zabrałam się za taką kompozycję zimowo-świąteczną w takim oto metalowym koszu na drewno. Kosz jest zdobyczny z drugiej ręki. Ja co prawda nie mam kominka, ale doszłam do wniosku, że ten kosz zrobi za idealną doniczkę albo osłonkę. No i zamysł był tutaj taki, żeby były tutaj 3 choinki drzewka. Nie miałam takiego bardzo wysokiego, także to zbudowałam na gałęzi, doczepiając po prostu takie iglaczkowe gałązki. Takie choinki są dosyć popularne, łatwo je zrobić, także fajna zabawa, polecam. Udało mi się wszystkie te elementy, poza drucikiem ogrodowym, zdobyć za darmo, dlatego że w jednym z moich lokalnych garden center szykowano akurat gałązki na więcej girlandy, a to, czego już nie potrzebowano, można było sobie po prostu zabrać. Także czasami warto gdzieś pojechać, zapytać, a nuż trafi się coś fajnego. I teraz tak, ta choinka jest zbudowana w ten sposób, że ta główna gałąź jest wbita w ziemię, a później od spodu przywiązywałam powoli wszystkie gałązki, aż po sam czubek. No i ogólnie zamysł jest taki, żeby były tutaj 3 choinki, 3 drzewka w różnych odcieniach zieleni, żeby był taki jakiś fajny kontrast. Także na pewno tutaj damy tego cyprysika Wilma jeszcze. I się zastanawiam, czy użyć tego cyprysika o nazwie Snow White, czy może lepiej zrobić jeszcze jedną choinkę, na przykład takich ciemniejszych gałązek. Zobaczymy. Naprzód na pewno pójdą kwiatki. Sądzę, że ten czerwony to praktycznie na 100%, natomiast nie wiem, czy dodam jeszcze białe fiołki, czy nie. Mam tutaj też hiacynty. Powiem Wam, że kwiaty cebulowe są dość popularne w Anglii, jeżeli chodzi o wystrój na Boże Narodzenie. Także wydaje mi się, że jest to troszeczkę inaczej niż w Polsce. Także może fajnie obserwować i spróbować coś innego. Także ja działam, a Was serdecznie zapraszam do dalszego oglądania, subskrybowania i lajkowania. O tej porze roku nie trzeba się martwić o to, że się za mało miejsca zostawia roślinkom, jeżeli chodzi o te bryły korzeniowe, dlatego że one nie będą używały swojej energii na wzrost w tej chwili, ponieważ jest za zimno i jest za mało słońca. Ponieważ jest to kompozycja bardzo tymczasowa, nie nawiercałam w tym koszu dziur, co oznacza, że nie ma drenażu i woda nie ma dokąd odpływać. Także będę musiała być bardzo ostrożna z podlewaniem, a tak po prawdzie to przy naszym klimacie tutaj, tej wilgotności i ilości opadów, myślę, że w ogóle nie będę tego kosza podlewać, aż do czasu, kiedy będę gotowa tę kompozycję rozłożyć na części pierwsze. Budować choinkę, czy nie budować? Oto jest pytanie. 2 kawy później, jedna z Baileysem, zdecydowałam się zbudować choinkę, ponieważ te gałązki dodadzą większej różnicy strukturalnej między tymi choinkami. Myślę, że założę na te choineczki jeszcze światełka, dlatego że to doda takiego fajnego uroku. Ja w ogóle bardzo lubię światełka, a już na święta to absolutnie to jest takie must have. Dobre zajęcie na odstresowanie. Trzeba być cierpliwym troszkę. Wiadomo, im dłużej się robi, tym lepiej. To wychodzi, szybciej idzie. Jak widzicie, do kompozycji użyłam również białych fiołków, bluszczu oraz hiacyntów. Myślę, że to jest taki fajny, zimowo-świąteczny miks.
Tak jak mówiłam, założyłam też lampki. Natomiast na cyprysika Wilmę, tego w tym intensywnym, takim jaskrawo-zielonym kolorze, zdecydowałam się zrobić girlandkę ze złotych dzwoneczków na bardzo, bardzo cienkiej żyłce. Trochę mi to zajęło, ale wiecie, takie rozrywki, jak ktoś lubi, naprawdę mogą być fajne. A tutaj proszę, nasza kompozycja jest już gotowa. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja myślę, że prezentuje się całkiem zacnie, a już niedługo pokażę Wam, co jeszcze szykuję w ogrodzie, aby przygotować się na ten magiczny, świąteczny czas. Tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia.